10 szokujących faktów o Donaldzie Trumpie. Miejsce 10. Pochowanie byłej żony na polu golfowym. W 2022 roku zmarła pierwsza żona Donalda Trumpa, Ivana Trump. Została pochowana na terenie pola golfowego Trump National Golf Club, Bedminster. Grób znajduje się w prywatnej części należącej do klubu i jest oznaczony prostym nagrobkiem. Miejsce pochówku wzbudziło duże zainteresowanie mediów. Niektórzy byli zaskoczeni, że nie wybrano tradycyjnego cmentarza. Donald Trump od wielu lat rozważał stworzenie rodzinnego miejsca pochówku na terenie swojego pola golfowego. W przeszłości składano w tej sprawie odpowiednie wnioski do władz lokalnych. Teren klubu jest prywatny i łatwiej kontrolować dostęp niż na publicznym cmentarzu. Po pogrzebie pojawiły się spekulacje dotyczące możliwych korzyści podatkowych, ale nie przedstawiono dowodów na to, że pochówek został zorganizowany z tego powodu. Jednakże dokumenty podatkowe z Trump Family Trust dowodzą, że zarząd powierniczy starał się oznaczyć nieruchomość w Hackettstown w stanie New Jersey jako niekomercyjną firmę pogrzebową. Zgodnie z kodeksem podatkowym stanu New Jersey każda ziemia przeznaczona na cele pochówkowe jest zwolniona z wszelkich podatków. Podobnie jeśli chodzi o firmy pogrzebowe. Pochowanie byłej żony na polu golfowym pozostaje jedną z najbardziej nietypowych historii związanych z Donaldem Trumpem. Miejsce 9. Boski plan Trumpa. Fundacja Wolności Religijnej w Wojsku, Military Religious Freedom Foundation, informuje, że odebrała ponad 200 telefonów od żołnierzy armii USA w sprawie komentarzy religijnych wygłoszonych przez ich dowódców na temat wojny w Iranie. Jeden z nich miał twierdzić, że operacja jest częścią boskiego planu i że prezydent Trump został namaszczony przez Jezusa, aby zapalić w Iranie ogień, który wywoła Armagedon i sprawi jego powrót na ziemię, które opisane są w Księdze Objawienia, nazywanej także Apokalipsą Świętego Jana. Dowódca miał szeroki uśmiech na twarzy, kiedy to mówił, co sprawiło, że jego przesłanie wydało się jeszcze bardziej szalone, pisał jeden oficer w mailu. Sekretarz obrony Pete Hegseth zaprosił pastora Douga Wilsona do poprowadzenia nabożeństwa w Pentagonie. Wilson uznaje konflikt z Iranem za świętą wojnę. Sam Hegseth wytatuował sobie słowo kafir, co w języku arabskim oznacza niewiernego, czyli niemuzułmanina. The Guardian zauważa, że amerykański resort wojny nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Zamiast tego Pentagon udostępnił publiczne nagrania, na których sekretarz obrony Pete Hegseth omawia operację w Iranie. Dodatkowo niektórzy zwolennicy Trumpa uważają, że jego kariera polityczna jest także częścią boskiego planu. Pogląd ten jest szczególnie popularny wśród części amerykańskich chrześcijan ewangelikalnych. Zwolennicy wskazują na jego niespodziewane zwycięstwo wyborcze w 2016 roku. Niektórzy pastorzy porównywali Trumpa do biblijnego króla Cyrusa. W Biblii Cyrus był władcą, który według tradycji został wykorzystany przez Boga do realizacji ważnych celów. Miejsce 8. Kandydat partii Reform na prezydenta i demokrata. Donald Trump nie od zawsze był związany z partią republikańską. W 1999 roku rozważał start w wyborach prezydenckich z ramienia partii Reform. Partia Reform była trzecią siłą polityczną, założoną przez Rossa Perota jako alternatywa dla republikanów i demokratów. Trump oficjalnie dołączył do partii Reform w październiku 1999 roku. W kampanii prezydenckiej z 2000 roku popierał niektóre poglądy bardziej umiarkowane niż później, między innymi reformę służby zdrowia i wyższe podatki dla najbogatszych. Ostatecznie wycofał się z wyścigu w lutym 2000 roku z powodu konfliktów wewnątrz partii. Twierdził, że nie widzi realnych szans na zwycięstwo z ramienia partii Reform. Po odejściu Trump nie został od razu republikaninem. W 2001 roku zarejestrował się jako członek Partii Demokratycznej. Jako demokrata
lata pozostawał przez 8 lat, do 2009 roku. W tym okresie wspierał finansowo zarówno polityków demokratycznych, jak i republikańskich. W 2009 roku ponownie dołączył do Partii Republikańskiej, z której później wystartował i wygrał pierwsze wybory prezydenckie w 2016 roku. Co ciekawe, Donald Trump został dopiero drugim prezydentem po Groverze Clevelandzie w historii Stanów Zjednoczonych, który po przegranych wyborach wrócił do Białego Domu i objął urząd na drugą, nie kolejną kadencję. Miejsce 7. Oszukiwanie polskich robotników. W 1980 roku, podczas przygotowań do budowy Trump Tower, pracowało około 200 polskich robotników, nazywanych Polską Brygadą. Wielu z nich było imigrantami bez uregulowanego statusu pobytowego. Robotnicy zajmowali się wyburzaniem budynku Bonwit Teller, który stał wcześniej na miejscu Trump Tower. Według dokumentów sądowych pracowali po 12 godzin dziennie, często 7 dni w tygodniu bez niezbędnych środków bezpieczeństwa. Pojawiły się zarzuty, że część z nich była opłacana nieregularnie lub otrzymywała zbyt niskie wynagrodzenie. Sprawa trafiła do sądu i ciągnęła się przez wiele lat. Trump utrzymywał, że zatrudnianiem robotników zajmował się wykonawca, a on nie wiedział o ich statusie imigracyjnym. W trakcie procesu pojawiły się jednak zeznania świadków twierdzących, że Trump wiedział więcej o sytuacji pracowników, a z prawnego punktu widzenia był pracodawcą Polaków. Ostatecznie wieloletni spór zakończył się ugodą w 1998 roku, wartą około 1,4 miliona dolarów. Historia Polskiej Brygady pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych spraw związanych z wczesną karierą biznesową Donalda Trumpa. Miejsce 6. Romans z gwiazdą filmów dla dorosłych. Stormy Daniels, której prawdziwe nazwisko to Stephanie Clifford, twierdziła, że miała romans z Trumpem w 2006 roku. Trump konsekwentnie zaprzeczał, że do tego doszło. Co więcej, miał wtedy żonę Melanie, która kilka miesięcy wcześniej urodziła mu syna Barona. W 2016 roku, tuż przed wyborami prezydenckimi, Daniels otrzymała $130,000 za zachowanie milczenia na temat swoich twierdzeń. Płatność została zorganizowana przez byłego prawnika Trumpa, Michaela Cohena. Sprawa wyszła na jaw publicznie w 2018 roku i wywołała ogromne zainteresowanie mediów. Daniels miała nawet przejść pozytywnie test na wykrywaczu kłamstw. Cohen przyznał się do przestępstw związanych z organizacją tej płatności i twierdził, że działał na polecenie Trumpa. Został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Prokuratorzy uznali ukrywanie płatności za podstawę do postawienia Trumpowi zarzutów fałszowania dokumentacji biznesowej. W 2024 roku ława przysięgłych uznała Trumpa za winnego 34 przypadków fałszowania dokumentacji biznesowej związanej z tą sprawą. Choć został formalnie skazany, sąd nie wymierzył mu kary pozbawienia wolności ani grzywny. Afera Stormy Daniels stała się jedną z najbardziej znanych i kontrowersyjnych historii w politycznej karierze Trumpa. Donald przeszedł do historii jako pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych skazany w procesie karnym. Miejsce 5. Trump T1 Phone. Donald Trump ma mieć swój własny smartfon. Trump T1 Phone został zapowiedziany w czerwcu 2025 roku jako pierwszy smartfon marki Trump Mobile. Telefon wyróżnia się złotym wyglądem, nawiązującym do marki Trump. Początkowo jego cena została ustalona na $499. Urządzenie ma działać na systemie Android 15. Największe kontrowersje dotyczyły reklamowania telefonu jako Made in USA, a później firma złagodziła te deklaracje i zaczęła mówić głównie o montażu lub amerykańskim projekcie. Premiera była kilkukrotnie opóźniana, a wokół projektu pojawiały się wątpliwości dotyczące terminu dostaw. Firma przyjmowała przedpłaty od klientów, mimo że telefon długo nie trafiał do sprzedaży. Wywołało to krytykę i pytania o realizację zamówień.
Część analityków twierdziła, że T1 może być zmodyfikowaną wersją smartfona produkowanego wcześniej przez azjatyckich producentów. T1 Phone stał się jednym z najbardziej komentowanych smartfonów 2026 roku, głównie ze względu na powiązanie z Donaldem Trumpem i liczne kontrowersje wokół jego produkcji. Miejsce czwarte. Trump w aktach Epsteina. Donald Trump i Jeffrey Epstein znali się i obracali w tych samych kręgach towarzyskich w latach 90. i na początku XXI wieku. Byli wielokrotnie fotografowani razem na imprezach i wydarzeniach społecznych. W wywiadzie z 2002 roku Trump nazwał Epsteina świetnym facetem. Dokumenty lotów pokazują, że Trump kilka razy podróżował prywatnym samolotem Epsteina w latach 90. Nie ma natomiast potwierdzonych dowodów, że Trump odwiedzał prywatną wyspę Epsteina Little St. James. Według różnych relacji ich znajomość zakończyła się na początku lat 2000, a po aresztowaniu Epsteina w 2019 roku Trump publicznie dystansował się od niego. Istnieją jednak dowody na to, że Trump był przynajmniej częściowo poinformowany o okrucieństwach, których dopuszczał się Epstein i część jego otoczenia. Protokół FBI z 2019 roku stwierdza, że szef policji z Florydy poinformował, iż Trump zadzwonił do niego w 2006 roku, kiedy prowadzono dochodzenie w sprawie Epsteina. Dzięki Bogu, że go zatrzymujecie, wszyscy wiedzą, że on to robi, miał powiedzieć obecny prezydent USA. Nazwisko Trumpa pojawia się tysiące razy w ujawnionych dokumentach związanych ze sprawą Epsteina, to jest w e-mailach, notatkach, transkrypcjach wywiadów i cytatach z mediów. Według wyliczeń New York Timesa jest on wymieniony 5300 razy. W aktach Epsteina występują liczne braki, które mają rzekomo dotyczyć Trumpa. Wśród opublikowanych akt dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina brakuje notatek z 3 z 4 przesłuchań. Są tylko z pierwszego przesłuchania, w którym nie ma wzmianki o Trumpie. Akta Epsteina pokazują, jak prezydent może pozostać w dużej mierze nietknięty, pomimo ciągłych wzmianek o nim w jednej z największych afer ostatnich dziesięcioleci. Miejsce trzecie. Majątek Trumpa. Majątek Donalda Trumpa jest szacowany przez Forbes na około $6,5 miliarda. W 2026 roku należy on do grona najbogatszych polityków w historii Stanów Zjednoczonych. Ale czy sam doszedł do tak wielkiej fortuny? Donald Trump urodził się w bogatej rodzinie zajmującej się nieruchomościami w New York City. Jego ojciec Fred Trump zbudował fortunę na mieszkaniach w Nowym Jorku. Co ciekawe, dziadek Donalda, Friedrich Trump, był niemieckim fryzjerem, który postanowił osiedlić się w Stanach Zjednoczonych, do których wyemigrował w 1885 roku w wieku 16 lat. Donald otrzymał od ojca znaczące wsparcie finansowe na rozwój własnych przedsięwzięć o łącznej wartości przekraczającej $413 milionów w przeliczeniu na dzisiejsze dolary. Jednak sam Trump powiedział, że na początek ojciec udzielił mu niewielkiej pożyczki w wysokości $1 miliona, by syn mógł zacząć prowadzić swój biznes. Donald Trump oficjalnie przejął ster rodzinnej firmy Elizabeth Trump & Son w 1971 roku, zmieniając jej nazwę na The Trump Organization. Znaczną część jego majątku nadal stanowią nieruchomości, w tym wieżowce, hotele i kurorty. Jest właścicielem wielu pól golfowych w USA i za granicą. Do jego najbardziej znanych posiadłości należy Trump Tower w Nowym Jorku, która została ukończona w 1983 roku. W skład jego majątku wchodzi także luksusowa rezydencja Mar-a-Lago na Florydzie. Trump posiada również udziały w Trump Media i Technology Group, spółce związanej z portalem Truth Social. W ostatnich latach dużą część wzrostu jego majątku przyniosły inwestycje i projekty związane z kryptowalutami. Forbes szacuje, że jego majątek wzrósł o około $1,4 miliarda w ciągu roku. Miejsce drugie. Bankructwa Trumpa.
Donald Trump nigdy nie ogłosił upadłości konsumenckiej. Bankructwo ogłaszały natomiast spółki kontrolowane przez Trumpa. Łącznie 6 jego przedsiębiorstw przeszło przez procedury upadłościowe w latach od 1991 do 2009. Większość z nich, bo 4, była związana z kasynami w Atlantic City. Pierwszym głośnym przypadkiem było bankructwo Trump Taj Mahal. W 1991 roku, niewiele ponad rok po otwarciu, z długiem $3,4 miliarda. Problemy finansowe wynikały głównie z ogromnego zadłużenia i wysokich kosztów obsługi kredytów. W latach 90. Trump był bliski utraty znacznej części swojej fortuny. Korzystał z procedury Chapter 11, która pozwala na restrukturyzację długów pod nadzorem sądu przy jednoczesnym kontynuowaniu działalności. Banki godziły się na restrukturyzację części jego długów, zamiast całkowitego upadku biznesu. Krytycy wskazują bankructwa jako dowód na błędy biznesowe Trumpa, podczas gdy jego zwolennicy podkreślają, że wykorzystał legalne procedury restrukturyzacyjne stosowane przez wiele dużych firm. Ta filozofia przerzucania ryzyka i traktowania bankructwa jako narzędzia negocjacji stała się jego biznesowym znakiem rozpoznawczym. Miejsce pierwsze. Unikanie poboru do wojska. Donald Trump chodził do prywatnej szkoły, The Kew Forest School. Z powodu problemów wychowawczych został z niej usunięty w wieku 13 lat i przeniesiony do szkoły wojskowej New York Military Academy, gdzie dokończył edukację podstawową oraz średnią. Według rodziny decyzja miała pomóc zdyscyplinować młodego Trumpa. W szkole wojskowej osiągał dobre wyniki w sporcie i działalności uczniowskiej. W czasie wojny w Wietnamie Trump był objęty amerykańskim systemem poboru do wojska. Uniknął poboru na wojnę w Wietnamie. Będąc w koledżu w latach od 1964 do 1968 czterokrotnie otrzymał odroczenie. W 1966 został uznany za niezdolnego do służby na podstawie badania lekarskiego, a w 1968 na krótko został uznany za zdolnego do służby przez komisję poborową, ale w październiku otrzymał odroczenie na okres 1 roku. Był to tragiczny dla Amerykanów rok, bo zginęło wtedy blisko 17 000 żołnierzy tego kraju. W wywiadzie w 2015 roku Donald Trump powiedział, że w czasie wojny cierpiał na ostrogę piętową i to miało być powodem zwolnienia go ze służby. W grudniu 1969 roku, gdy odbywał się pobór na zasadzie loterii, Donald Trump wylosował wysoki numer, dzięki czemu również uniknął poboru. Przez lata było to mu wypominane w publicznej debacie, podczas gdy setki tysięcy jego rówieśników wysyłano do Wietnamu, a ponad 50 000 z nich nigdy nie wróciło do domu. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.